Dzień dobry. Dzisiaj będzie dla mnie wyjątkowo ciężki temat, bo ja nie wiem jak powiedzieć o tym, co mi się nie podoba w tym kraju, kiedy wszystko mi się podoba. Nawet wyglądam okropno, bo poświęciłem temu sporo czasu, nawet nie spałem w nocy, żeby zrozumieć, o czym powiedzieć w dzisiejszym odcinku i było bardzo ciężko znaleźć wadę w tym kraju, dlaczego? Ja z góry widziałem o wszystkich wadach, widziałem na co mam oczekiwać, widziałem co będzie w przyszłości ze mną, widziałem co będzie złego, co będzie dobrego w tym kraju, więc z tego powodu było bardzo ciężko znaleźć jakieś wady i powiem szczerze, że boli mi serce w ogóle mówić o tym wszystkim, więc z góry przepraszam, jeśli to może kogoś obrazić. No i zaczynamy. Na wszelki wypadek chciałem jeszcze raz dodać, że ja uwielbiam ten kraj, uwielbiam tutaj wszystko, ale dużo ludzi prosili o tym, że czasami trzeba mówić o czymś złym, czasami trzeba mówić o wadach tego kraju, dobrze. Powiedzieli, że to będzie fajny pomysł, okej. W takim razie ja to robię. No i co mnie rozczarowało w tym kraju? Numer jeden. Internet. Wiem, że to bardzo dziwnie brzmi, bo tutaj jest fajny internet, fajna szybkość tego internetu, nawet w domach, czyli w internecie domowym w ogóle wszystko jest idealne, jeśli chodzi o kabel czy o Wi-Fi, ale chodzi tutaj o internecie mobilnym, czyli zwykły internet, z którego korzystamy, kiedy jesteśmy na ulicy, kiedy jesteśmy na wakacjach i tak dalej. Zauważyłem, kiedy jestem w pociągach, albo kiedy jestem w aucie, w autobusach i tak dalej, albo nie wiem, gdzieś pod ziemią, to on nie działa w ogóle w prawie. To bardzo dziwne, bo nawet w moim kraju, gdzie nie ma takiego dobrego internetu, wszystko z tym jest w porządku. Powiem tak, dobre ceny na ten internet, fajna szybkość, po prostu niesamowita, prawda, dziękuję za to. Ale ja nie rozumiem, dlaczego on albo działa, albo nie. Być może to tylko kwestia mojego operatora, to być może to tylko kwestia Play, ale to naprawdę tak. Czasami on działa, 5G, wszystko jest idealne, a za chwilę jego w ogóle nie ma. Potem znów on jest, znów 5G, znów wszystko jest idealne, a potem jego znów nie ma. Więc niech to będzie wada numer 1. Wada numer 2. Opóźnienie pociągów. A tu już naprawdę mnie zdenerwowało, bo ja widziałem o tym z góry, myślałem, no i co, czasami tak bywa, można poczekać i tak dalej, ale co mnie denerwuje jak najbardziej, kiedy ty masz jakieś przesiadki, tak, i między tymi przesiadkami jest mało czasu, bo w takim razie możesz się spóźnić i zostać bez pociągu w ogóle, ale to nie jest tak obrzydliwe i nie tak obraźliwe jak Boże, kiedy stoisz sobie, jest ci bardzo zimno, prawie już nie czujesz nóg, no jak zawsze, bo jest mi bardzo zimno w tym kraju, nie czujesz nóg i ja nie wiem jak to wytłumaczyć, kiedy słyszysz to pociąg będzie opóźniony, przepraszamy, to tak denerwuje, że ten człowiek, Boże, nawet nie ma żadnej litości do ciebie, tak? Bo ty chciałbyś, żeby on powiedział przepraszamy za to i tak dalej, ale tego nie ma. On po prostu mówi takim głosem, jakby mu było wszystko jedno, tak, albo czasami bywa tak, że kiedy jest tam dziewczyna, ona może powiedzieć, że przepraszamy, albo przepraszamy, czyli dla niej to nic. Nie wiem, to nie jest tak bardzo przyjemne, bo ty czekasz na to, że ktoś ci powie, że hej, sorry, rozumiemy wszystko i tak dalej, no nie wiem, chcesz do siebie, nie trochę litości, ja nawet nie wiem jak to wytłumaczyć, zapomniałem o tym słowie, empatii, tak, nie ma empatii, to nie jest fajne. Jak można tak pozytywnie powiedzieć, no przepraszamy, no tak bywa czasami. To wyglądało tak, jakbyś kogoś zabił, tak, no sorry, mam dwie lewe ręce. Nie, to nie tak działa. Niech to będzie wada numer 2. Wada numer 3. Dni wolne od handlu. O tym też widziałem z góry i kiedy byłem w Azerbejdżanie, mi się wydawało, że to jest fajny pomysł, że ludzie muszą czasami być z rodziną, albo odpoczywać i tak dalej, to naprawdę jest fajne, ale jak zacząłem tutaj mieszkać, zrozumiałem, że to nie zawsze jest fajne, bo ty często zapominasz coś sobie tam kupić i to nie zawsze można znaleźć w Żabce.
po pierwsze, a po drugie w Żabce zawsze wszystko kosztuje trochę drożej. Uwielbiam, ale kosztuje trochę drożej. To nie jest przyjemne. Bo jestem takim głupym, ja zawsze wszystko zapominam w ogóle nie mam pamięci. Bo nawet kiedy uczyłem się języka polskiego, ja pamiętam jak słowo nadal ja próbowałem się uczyć cały miesiąc i nie mogłem go zapamiętać, nie wiem dlaczego. Więc to nie jest tak miło, że... Albo może być tak, że ty pracujesz przez cały tydzień, masz wolne dni tylko w weekend, ale w weekendzie jest wszystko zamknięte. Sorry. To nie bardzo przyjemne też. Wiem, że to zabrzmi trochę dziwne, ale wada numer 4 to niesmaczne mięso w kebabach. No, w sumie uważam, że mięso w tym kraju jest fajnym, jak i wszystko w ogóle. Ale Boże, ja nie wiem dlaczego nawet w tych restauracjach, gdzie pracują Turki i często tam bywają Turki, a ja wiem jak oni umieją to robić, bo ja sam prawie jestem Turkiem, mięso nie jest smażonym nigdy, w ogóle nigdy. Nie wiem, być może to część mojej kultury, ale u nas mięso, jeśli ty smażysz mięso, to ono musi być smażonym aż czarno. I więc ja nie mogę się przyzwyczaić do tych kebabów w ogóle, to tak dziwne. Więc niech to będzie wada numer 4. A teraz naprawdę będzie bardzo ważny temat, bo wada numer 5 to najniższa emeryta. Moim zdaniem macie fajne zarobki. Prawda, można żyć, wszystko jest dobrze. Ale emeryta naprawdę jest okropna. W porównaniu z naszymi zacofanymi krajami na wschodzie, z Rosją i tak dalej, z Azerbejdżanem jest ok, ale ja rozumiem, że to dla zwykłego Polaka, dla zwykłego obywatela jest za mało trochę. Można na to przeżyć, jeśli ty już masz swój dom, ale jeśli go nie masz, trochę ciężko. Nie wiem dlaczego to tak działa, dlaczego najmniejsza krajowa jest 3500, jeśli ja nie mylę się, a emeryty jest tylko 1500, coś takiego, no to trochę dziwne. Fajny kraj, fajni ludzie, wszystko jest fajne, ale akurat to nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego tak. Wada numer 6. Trochę brudno na ulicach. Powiem tak, u mnie w kraju gorzej. W Rosji też gorzej, wszędzie gorzej. To po prostu taki przykład, wszędzie gorzej. Ale ja nawet kiedy byłem w Azerbejdżanie, oglądałem różne filmiki o Polsce. Często było tak, że ja mogłem w YouTube znaleźć coś takiego jak najgorsze dzielnice we Wrocławiu. Tam naprawdę było brudno i tak dalej. Ale ja myślałem, że to wyjątki. Polska jest fajnym krajem. Dużo pięknych miast. Dużo, nawet najmniejsze miasta są piękne. Ja po prostu czasami chodzę, rozumiem, Boże, jestem szczęśliwy, to jest raj. Ale czasami można... To wygląda tak dziwnie, kiedy tyle pięknego. Chodzisz tak wow. I po prostu zwracasz uwagę na to, że śmiejecie, coś takiego. Tak od razu. Tak dziwne, bo taki kontrast. Bo ja naprawdę myślałem, że tego będzie troszkę mniej. Bo ja na przykład wiem, że w Niemczech jest ten problem wielki. We Francji jest ten wielki problem. To obrzydliwie wygląda. Nawet w centrum miasta jest tak. Ale ja nie wiem dlaczego ja myślałem, że w Polsce będzie bardziej czysto. Nie, w sumie jest czysto, ale no spodziewałem na to, że będzie trochę lepiej. Boże, ja cały czas mówię coś fajnego o Polsce i ja fizycznie nie jestem w stanie powiedzieć coś złego, bo szczerze mówiąc, wszystko co ja w tej chwili mówię, to po prostu no przez wysiłek, Boże, to ciężko. Bo prawda nie spałem przez całą noc, nawet wyglądam okropnie, żeby tylko zrozumieć o czym porozmawiać. No, ja wiedziałam, że ja chcę nagrać o tym, co mnie rozczarowało w Polsce, ale co powiedzieć? Więc sorry. Wada numer 7. To mnie naprawdę rozczarowało trochę. Ja wiedziałam, że Polacy są patriotyczny naród, ja to widzę, ja jestem dumny z tego, prawda, to tak fantastyczne, ale często rozmawiam z młodymi ludźmi. Z młodymi ludźmi chodzi o to, że z kimś do 25 lat i to okropne. Bo 90% z nich nie lubi ten kraj, nawet nienawidzi ten kraj, chce go opuścić i tak dalej. To okropne trochę, bo ludzi, którzy żyli w tym kraju w czasach komuny, albo ludzie, którzy żyli w tych krajach w 2000 roku,
oni widzą, o co chodzi. Jak było i jak stało. Ale młodzi ludzie, oni nie doceniają tego, czego oni mają, bo no, nie mają z czym porównywać, tak? I to jest tak okropne, jak ja każdy raz słyszę o to, że ktoś chce pojechać do Niemiec, ktoś ma marzenie, żeby pojechać do Niemiec, ktoś uczy się tego języka. Nie mam nic przeciwko języku niemieckiemu, ale no, Boże, no, historia, rozumiecie? Historia i nie. Polacy muszą mieszkać w Polsce, bo ten kraj jest lepiej od Niemiec. Na pewno jest lepiej od Niemiec. Macie tyle dumy. Macie tyle fajnego, pięknego kraju. Boże, ludzie, kasa to nie wszystko. Tak, ja rozumiem, ja sam płakałam przez cały czas, że brakuje mi kasy, ale gdyby ja szukałbym kasy, ja byłbym teraz w USA. Jestem zbyt mądrym, żeby dojechać do USA. Ale nie chcę. Więc błagam, zacznijcie chociaż na chwilę lubić ten kraj. On naprawdę ma tyle zaletów. Wada numer 8. Zakaz aborcji. To naprawdę jest bardzo smutno, bo kiedy ja byłem w Azerbejdżanie, ja sobie pomyślałem, że no to nie jest tak źle. Więcej populacji, więcej ludzi i tak dalej. Ale tylko teraz zrozumiałem, kiedy tylko przyjechałem, czasami z ciekawości rozmawiałem z ludźmi w różnych takich apkach randkowych i tak dalej i zauważyłem, że 80% kobiet do 25 lat ma dzieciaka. Nie powiedziałbym, że to aż tak źle, ale to smutno, kiedy dzieciak nie ma ojca, tak? I nawet nie o to chodzi, nie o to chodzi. Chodzi o to, że kiedy rozmawiasz z tymi ludźmi, zaczynasz rozumieć, że oni naprawdę mieli jakieś tam plany i ty widzisz, że gdyby ona nie miała dzieciaka na przykład, to wszystko ułożyło w jej życiu trochę inaczej. Być może ona byłaby bardziej szczęśliwa, albo osiągnęłaby jakiś sukces w pracy i tak dalej, ale nie, bo mamy zakaz aborcji. Zakaz aborcji czasami być może, nie wiem, jest fajnym pomysłem, ale tylko czasami. W sumie to nie jest miłe, w sumie to nie jest fajne, bo kiedy ja widzę tych młodych kobiet, którzy już są zmęczone życiem i ty widzisz, że oni tego nie planowali, ty widzisz, jak im jest ciężko, ty zaczynasz ich po prostu żałować i to tak okropne. Wada numer 9. Paranoiczność ludzi. Zaraz spróbuję to wytłumaczyć, jak to wygląda. Moim zdaniem Polacy są bardzo otwarty naród, tak? Bardzo ciepli ludzie, oni mogą ci zaufać, ty ufasz im, fajne, fantastyczne. Ale czasami tak bywa, że ludzie, oni zaczynają tak kombinować i komplikować takie zwykłe rzeczy, bo na przykład u mnie w kulturze na przykład to jest normalne, tak? Ja nawet nie wiem, bo no, na przykład u mnie tak było, że kogoś znasz długo czasu, jest wszystko fajne, nawet byłeś w gościach u tego człowieka, ale on nie chce dawać tobie swój numer, bo ma jakieś wątpliwości. To tak dziwne, bo ja nie jestem w stanie zrozumieć, co ja mogę złego zrobić z numerem kogoś. Dziwne. To tak ciężko wytłumaczyć. Ludzie mają tyle zaufności do ciebie i jednocześnie czasami robią takie rzeczy, których ja nie jestem w stanie zrozumieć. Po prostu jakaś taka podstawowa informacja, o której człowiek nie chce mówić. Często było tak, że nawet ja rozmawiam z ludźmi, oni nazywali mnie różne imiona, nieprawdziwe swoje imiona. Nawet to nie kwestia tego, że to były romantyczne rozmowy. Nie, zwykłe rozmowy. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ludzie tak robią. Ja w ogóle zauważyłem, że Europejczycy mają więcej wątpliwości w tym wszystkim. Więcej tej paranoi niż ludzie ze wschodu. Ja nie rozumiem dlaczego. Bo to komplikowanie swojego życia i bez tego byłoby nam wszystkim trochę łatwiej. No i ostatnie. I moim zdaniem to jest po prostu największy dramat tego kraju i tych ludzi. Kompleksy Polaków. Ja wiem, że większość ludzi zrozumiała, o co mi chodzi w tej chwili. Ja nie rozumiem dlaczego, ale ludzie mają tyle kompleksów w tym kraju. On ci o to nie powie, ale on gdzieś głęboko w swojej duszy, w swojej głowie będzie myśleć o tym, że on jest gorzej niż Niemiec, albo na coś nie zasługuje i tak dalej. Ja tego nie rozumiem. Ja rozumiem, że to kwestia historii, kwestia tego, co było, ale
musicie zrozumieć, że wy długo czasu nie mieliście tej wolności, jak Niemcy, na przykład, jak Niemcy. Musicie zrozumieć to, że to, co oni mają za ostatnie 80 lat swojej historii, wy macie za ostatnie 20 lat prawie. To niesamowity wynik. Musicie być dumnymi z siebie. Boże, mam nadzieję, że wy mnie zrozumiecie. Nie jestem psychologiem i nie chcę powiedzieć, że tak dobrze znam ludzi, ale ja po prostu to czuję. W rozmowach, w życiu, wszędzie, na każdym kroku ja czuję. Polacy czasami mają dużo pewności w sobie, uwielbiam to, ale czasami nie mają pewności w ogóle. Jak to możliwe? Jak można kombinować sobie, trzymać w sobie to i to? Jak można być takim pewnym w sobie i jednocześnie nie mieć pewności w sobie w ogóle? To tak dziwne. To jak ja. Z jednej strony mi się wydaje, że jestem najgłupszym człowiekiem na tym świecie, a z drugiej strony ja czytam wasze komentarze i kiedy wy piszecie coś takiego miłego, że jestem mądry, ja rozumiem, że no być może i jestem mądry, ja nie wiem, ale nadal mam cały czas wątpliwości i to wszystko kwestia mojego wychowania, kwestia tego, w jakim kraju się urodziłem, bo mam tyle kompleksów, tak? Szczerze mówiąc, prawda, mam kompleksy, wszyscy mają kompleksy, ale ja próbuję z tym walczyć i coś robić. Więc chciałbym po prostu powiedzieć, zacznijcie już doceniać siebie, jesteście wspaniałymi ludźmi, jesteście wspaniałym krajem. Każdego dnia po prostu jestem szczęśliwy, że jestem w tym kraju. Nawet kiedy jest wszystko źle, nawet kiedy nie mam kasy, nawet kiedy po prostu jestem na ulicy i jest mi zimno. Jestem cały czas szczęśliwy. Cały czas udowodniam ludziom, że jesteście fajnymi. Chociaż w tej samej chwili ja zwracam uwagę na to, że Polacy sami mówią, że nie jesteśmy fajnymi. Boże, ja udowodniam ludziom wokół, że wy jesteście najlepszymi. Dlaczego wy nie chcecie w to uwierzyć? Prawda, jesteście najlepszymi. Uwierzcie w to. I macie dużo przykładów blogerów, obcokrajowców, różnych innych ludzi, którzy są zakochani w tym kraju. To nie kwestia tego, że ich życie stało tutaj cudownym. To kwestia tego, że oni w końcu znaleźli swój dom, poczuli się tutaj dobrze, wolny, jak ja. Kiedy ja tylko przyjechałem, od razu zrozumiałem, że jestem w domu. Ja poczułem to od razu na lotnisku. I to fantastyczne uczucie. Ja nie wiem, gdzie ja mógłbym poczuć to po raz drugi. Chyba to uczucie było tylko po raz pierwszy raz w życiu i ostatni. I trafiłem na to tutaj. Trzeba lubić ten kraj, bo on jest niesamowity. Ja zawsze byłem przeciwko wojnom, ale nawet pomyślałem niedługo temu, że gdyby była wojna, być może ja zacząłbym walczyć za ten kraj, prawda? On zasługuje na to, żeby za niego walczyć, zasługuje na to, żeby go kochać, zasługuje nawet na to, żeby umierać dla tego kraju. Powiedziałem wszystko, co chciałem. Dziękuję, że byliście razem jak zawsze. Dziękuję, że słuchaliście tyle czasu na to, jak ja marudziłem i pamiętam was wszystkich, lubię. Do zobaczenia.